Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zwykły kukurydziany trójkąt może wyjechać z fabryki z tak samo intensywnym kolorem, tym samym chrupiącym dźwiękiem i przyprawą, która zostaje na palcach jeszcze przed pierwszym kęsem? Wygląda jak zwykła przekąska, ale za każdą paczką Doritos stoi ogromny łańcuch obejmujący rozległe pola uprawne, potężne kombajny, ciężarówki pełne kukurydzy, monumentalne silosy i maszyny tnące z wielką prędkością. A wszystko to działa jak prawdziwa przemysłowa symfonia. Maszyny, czujniki, taśmy transportowe i pakowarki pracują w idealnym rytmie, przygotowując wytrzymałe opakowania, zdolne ochronić każdy chrupiący chips aż do momentu, gdy trafi na sklepową półkę. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dziś odkryjemy, jak Doritos zaczynają swoją drogę na polu, przechodzą przez gigantyczne maszyny i zamieniają się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych przekąsek na świecie. A najciekawsze jest to, że prawie nic w tym procesie nie dzieje się przypadkiem. Trójkątny kształt, grubość ciasta, czas smażenia, ilość przyprawy, a nawet azot znajdujący się wewnątrz paczki są częścią inżynierii zaprojektowanej tak, by miliony razy odtworzyć to samo doświadczenie. I dobrze usłyszałeś, to powietrze w paczce, które wiele osób uważa za sposób na zmniejszenie ilości produktu, w rzeczywistości ma ważną funkcję. W wielu przekąskach ta przestrzeń jest wypełniana azotem, gazem, który pomaga ograniczyć kontakt z tlenem i chroni chrupkość, zapobiegając temu, by Doritos dotarły do konsumenta zwiotczałe. Ale najważniejsze pytanie brzmi: jak kukurydza, która zaczyna jako zwykła kolba na polu, zamienia się w ten pomarańczowy, chrupiący i wciągający chips? Taki, który jakby zaprojektowano po to, by głośno chrupał. Odpowiedź zaczyna się na długo przed kolorowym opakowaniem. Zaczyna się w glebie, w klimacie, przy zbiorach i w rygorystycznej selekcji ziaren. A jeśli w poprzednim odcinku widziałeś, jak Coca-Cola zależy od mieszania, ciśnienia, rozlewu i formuły owianej tajemnicą, tutaj logika jest inna. Sekret nie zaczyna się od płynu w zbiornikach. Zaczyna się od milionów ziaren kukurydzy, które przechodzą przez ogromny łańcuch rolniczy, zanim staną się przekąską. Sprawdź więc, czy subskrybujesz już kanał Fabryki i Fakty, bo za chwilę zobaczysz, że prawdziwy sekret Doritos nie kryje się wyłącznie w przyprawie. Zaczyna się w imponującej drodze, jaką kukurydza pokonuje, zanim trafi do fabryki. Czy jednak każda kukurydza nadaje się do produkcji Doritos? A może istnieje specjalny rodzaj, wybierany po to, by wytrzymać tę przemianę? Zostań ze mną i przekonajmy się. Zanim jakikolwiek chrupiący trójkąt wpadnie do paczki, istnieje krajobraz, który mało kto kojarzy z Doritos. Kilometry pól kukurydzy, idealnie ustawione zielone rzędy i ogromne maszyny rolnicze sunące naprzód jak olbrzymy na kołach. To właśnie tam, daleko od sklepowych półek i kolorowych opakowań, zaczyna się historia przekąski, która wygląda prosto, ale żeby istnieć, potrzebuje gigantycznego łańcucha rolniczego. Kukurydza używana w tego typu produkcji musi mieć bardzo precyzyjnie kontrolowane cechy. Nie wystarczy zebrać dowolnych kolb i wysłać wszystkiego do fabryki. Ziarno musi mieć dobrą strukturę, odpowiednią wilgotność, dużo skrobi i wystarczającą wytrzymałość, by przejść przez gotowanie, mielenie, formowanie masy, krojenie, smażenie i przyprawianie bez utraty standardu. Pomyśl o kukurydzy jak o fundamencie budynku. Jeśli podstawa jest słaba, zbyt wilgotna albo nierówna, cała reszta zaczyna sprawiać problemy. Na polach wszystko zaczyna się wiele miesięcy przed tym, zanim fabryka wejdzie do gry. Gleba jest przygotowywana, nasiona trafiają do ziemi dzięki siewnikom, które z precyzją przemierzają długie rzędy, a każda linia musi rosnąć w odpowiednich odstępach, by otrzymać światło, wodę i składniki odżywcze. Z góry plantacja kukurydzy wygląda jak gigantyczny geometryczny rysunek z zielonymi korytarzami, powtarzającymi się aż po horyzont kamery. I aż trudno uwierzyć, że część tego oceanu roślin może skończyć jako trójkątne chipsy w milionach paczek. Podczas wzrostu roślina pnie się w górę, łodyga grubieje, szerokie liście się rozwijają, a kolby zaczynają formować się pod ochroną liści okrywowych. W każdej kolbie setki ziaren rosną obok siebie, gromadząc skrobie i nabierając twardości.
Na tym etapie pogoda może pomóc albo wszystko utrudnić. Zbyt dużo deszczu komplikuje suszenie, skrajny upał może osłabić rozwój, a brak wody zmniejsza wielkość ziaren. Dla kogoś, kto kupuje gotową paczkę, brzmi to odlegle. Ale dla przemysłu każdy szczegół z pola może później ujawnić się w teksturze chipsów. Gdy nadchodzi czas zbiorów, krajobraz zmienia się całkowicie. Kombajny wjeżdżają w pola kukurydzy jak monumentalne maszyny. Z przodu specjalna przystawka obejmuje rzędy kukurydzy, wciąga rośliny, oddziela kolby i kieruje wszystko do wnętrza maszyny. Kilka sekund to, co jeszcze przed chwilą było przytwierdzone do łodygi, zostaje wymłócone, oczyszczone i rozdzielone. Ziarna trafiają do zbiornika maszyny, a liście, łodygi i resztki roślinne wracają na pole. I tutaj pojawia się jedna z najmocniejszych scen w całym tym łańcuchu. Kiedy zbiornik kombajnu się zapełnia, boczna rura wysypuje strumień złotych ziaren do przyczepy rolniczej albo ciężarówki jadącej obok. Kukurydza spada jak stały wodospad, tworząc żółte góry na skrzyni, podczas gdy pył, sucha słoma i światło słońca budują obraz niemal filmowy. To właśnie w tej chwili surowiec opuszcza pole i zaczyna zbliżać się do fabryki. Po zbiorach kukurydza trafia do magazynów, spółdzielni albo punktów przyjęcia ziarna. Tam próbki mogą być oceniane pod kątem wilgotności, zanieczyszczeń, połamanych ziaren i ogólnego wyglądu. Jeśli kukurydza jest zbyt wilgotna, może fermentować, pleśnieć albo tracić jakość podczas przechowywania. Jeśli jest zbyt sucha lub krucha, może powodować problemy przy mieleniu. Celem jest utrzymanie ziarna w stanie stabilnym, czystym i przewidywalnym, bo fabryka musi działać jak zegarek. Wyobraź sobie ciężarówkę wysypującą tony kukurydzy do kosza zasypowego, czyli dużego metalowego otworu w podłodze. Skrzynia się unosi, ziarna spływają lawiną i znikają pod mocnymi kratami. Stamtąd elewatory, przenośniki ślimakowe i taśmy transportowe prowadzą kukurydzę do systemów czyszczenia. Wibrujące sita usuwają kawałki liści, pył, małe kamienie i niepożądane fragmenty. Zanim kukurydza stanie się przemysłową żywnością, musi zostawić za sobą wszystko, co nie należy do procesu. Następnie wchodzi etap, którego konsument prawie nigdy nie widzi, ale który jest niezbędny – przechowywanie w silosach. Te gigantyczne cylindry działają jak sejfy na surowiec. W ich wnętrzu kukurydza musi być chroniona przed wilgocią, nadmiernym ciepłem i szkodnikami. Jest monitorowana, ponieważ masa kukurydzy przechowywana w niewłaściwy sposób może się nagrzewać, psuć i zagrozić całym partiom. To tutaj proces ujawnia ukrytą prawdę. Doritos nie zależą wyłącznie od przyprawy. Zależą od rolnictwa, transportu, czyszczenia, magazynowania i kontroli jakości na wielką skalę. Mała paczka niesie w sobie historię traktorów, siewników, kombajnów, ciężarówek, wag, laboratoriów i silosów. Wszystko to zanim fabryka uformuje pierwszy chrupiący trójkąt. Kiedy kukurydza wreszcie trafia do zakładu produkcyjnego, może przejść przez kolejne czyszczenie i klasyfikację. Fabryka musi maksymalnie ograniczyć zmienność surowca, bo mocno uszkodzone ziarna, nadmiar pyłu albo zanieczyszczenia wpływają na masę. A masa jest sercem Doritos. Musi być na tyle zwarta, by nie łamać się przed zapakowaniem, ale na tyle lekka, by trzasnąć w ustach. Od tego momentu kukurydza zaczyna przestawać być ziarnem. W procesach produkcji chipsów tortilla zwykle gotuje się ją w wodzie z dodatkiem środka alkalicznego w technice związanej z nixtamalizacją. Ten zabieg pomaga zmienić strukturę ziarna, ułatwia mielenie i wspiera powstanie bardziej odpowiedniej masy. To dawna technologia, ale w przemyśle zyskuje stalowe zbiorniki, kontrolę czasu, temperatury i proporcji. Wizualnie scena znów się zmienia. Znikają pola kukurydzy, a pojawiają się rurociągi, zawory, para i metalowe urządzenia. Kukurydza, wcześniej sucha i złocista, przechodzi przez kontrolowane nawilżanie i gotowanie. Jeśli gotuje się zbyt krótko, zostaje twarda i trudna do zmielenia. Jeśli gotuje się zbyt długo, traci strukturę i utrudnia krojenie.
Fabryka porusza się po wąskiej linii między idealnym punktem a stratą. Potem zmiękczone ziarna trafiają do mielenia. Stopniowo przestają wyglądać jak kukurydza i zamieniają się w gęstą, wilgotną, ziarnistą masę. To właśnie ta masa będzie niosła tożsamość Doritos. Wiele osób wyobraża sobie, że trójkątna przekąska powstaje z jakiejś sztucznej mieszanki uformowanej z niczego. Ale podstawa procesu jest bardziej bezpośrednia. Przygotowana kukurydza, ugotowana, zmielona i przekształcona w masę, którą mogą obrabiać maszyny. Tekstura musi być idealnie trafiona. Jeśli masa jest zbyt wilgotna, przykleja się do urządzeń, odkształca podczas krojenia i nierówno wchłania olej. Jeśli jest zbyt sucha, pęka i łamie się za wcześnie. Dlatego operatorzy i systemy kontroli śledzą zachowanie mieszanki. W dużej fabryce nie ma miejsca na improwizację. Standard musi powtarzać się partia po partii. Teraz pojawia się pytanie. Jak po całej tej drodze ciężka, bezkształtna masa zamienia się w tysiące identycznych trójkątów na minutę? To zobaczymy właśnie teraz, gdy kukurydza wreszcie zyskuje kształt, który każdy rozpoznaje jeszcze przed otwarciem paczki. Masa kukurydziana wychodzi z mielenia wilgotna, ciężka i nijaka. Na tym etapie wciąż nie przypomina Doritos. Nie ma intensywnego koloru, nie ma chrupkości, nie ma wyrazistej przyprawy, a tym bardziej tego trójkątnego kształtu, który wszyscy rozpoznają. Ale to właśnie tutaj fabryka zaczyna zamieniać kukurydzianą pastę w tysiące niemal identycznych chipsów. Najpierw ta masa trafia do urządzeń, które kontrolują jej grubość. Wyobraź sobie dwa wielkie metalowe wałki ściskające materiał jak wałek do ciasta, tylko w skali przemysłowej, z taśmami, czujnikami i ciągłymi regulacjami. Jeśli płat będzie zbyt gruby, chips może wyjść twardy i ciężki. Jeśli będzie zbyt cienki, połamie się zanim w ogóle trafi do paczki. To wydaje się drobiazgiem, ale właśnie ta grubość pomaga określić dźwięk kęsa i wytrzymałość przekąski. Po wyrównaniu masa staje się ciągłą taśmą. Przechodzi przez wykrojniki, które z dużą prędkością wyznaczają trójkątny wzór. W kilka sekund gładka powierzchnia zamienia się w sekwencję małych, bladych trójkątów, wciąż surowych i delikatnych. Mają już kształt Doritos, ale jeszcze nie mają osobowości gotowego produktu. Ale dlaczego właśnie trójkąty? Ten kształt to nie tylko estetyka. Ostro zakończone rogi i krawędzie wzmacniają wrażenie chrupkości. Sprawiają, że chips wydaje się solidniejszy i tworzą tak mocną tożsamość wizualną, że wiele osób rozpoznaje produkt nawet bez opakowania. Trójkąt stał się przemysłowym podpisem. Na tym etapie fabryka musi utrzymać stały przepływ. Wycięte kawałki jadą po taśmach, ale nadal są miękkie i wrażliwe. Jeśli masa jest zbyt wilgotna, może przyklejać się do urządzeń. Jeśli jest zbyt sucha, może pękać. Jeśli taśma drga bardziej niż powinna, chipsy mogą się odkształcić. Wszystko musi dziać się we właściwym rytmie, bo zatrzymana albo źle ustawiona linia szybko generuje straty. Pozostałości po krojeniu mogą zostać ponownie wykorzystane w procesie, zależnie od zastosowanego systemu. Ale nawet to wymaga kontroli. Jeśli zbyt dużo masy wraca do obiegu, tekstura może się zmienić i wpłynąć na kolejną partię. Przemysł nie chce tylko produkować dużo. Musi produkować zawsze tak samo. Tutaj upada też jeden powszechny mit. Wiele osób wyobraża sobie, że Doritos już od samej masy są pomarańczowe i pełne smaku. Ale na tym etapie trójkąty są jeszcze jasne, surowe i prawie nijakie. Mocny kolor, charakterystyczny zapach i przyprawa zostająca na palcach pojawiają się później. Najpierw chips musi zyskać strukturę. Teraz przychodzi delikatny moment. Przygotowanie tych trójkątów na kontakt z wysoką temperaturą. Jeśli kawałek wyjdzie nierówny, może usmażyć się niejednolicie. Jeśli będzie zbyt wilgotny, wchłonie za dużo oleju. Jeśli będzie kruchy, zamieni się w okruchy, zanim dostanie przyprawę. Dlatego formowanie trójkąta nie jest tylko kwestią wyglądu. To chwila, w której fabryka decyduje, czy ta masa ma szansę przetrwać kolejne etapy. Kilka sekund kukurydza przestaje być bezkształtną masą i zaczyna sunąć po taśmie jako tłum idealnie wyciętych trójkątów.
Ale nadal daleko im do Doritos, które trafiają do sklepów. Brakuje jeszcze uderzenia ciepła, chrupkości i warstwy smaku, która zmienia zwykły chips w przekąskę niemożliwą do zignorowania. I właśnie teraz fabryka nabiera tempa. Gorący olej, szybkie taśmy, czujniki, rozpylana przyprawa i kontrola jakości pracują nad tym, by każdy Doritos wyszedł chrupiący, kolorowy i pełen smaku. Teraz trójkąty wchodzą w najbardziej intensywną fazę pracy fabryki. Do tej pory są jeszcze jasne, kruche i prawie nijakie. Ale gdy spotykają się z wysoką temperaturą, masa traci wilgoć, zyskuje strukturę i zaczyna zmieniać się w chrupiący chips, który publiczność rozpoznaje od razu. Smażenie przemysłowe wymaga precyzji. Temperatura, czas i prędkość taśmy muszą pracować razem. Wizualnie to etap niemal hipnotyzujący. Trójkąty wchodzą blade, przechodzą przez bulgoczący olej i wychodzą bardziej zwarte, złociste i lekkie. Para ucieka, wilgoć spada, a chrupkość właśnie się rodzi. Zaraz potem nadmiar oleju jest ograniczany przez taśmy, drgania albo systemy odsączania. Idealny kęs musi być suchy, chrupiący i lekki. I dopiero teraz pojawia się wielki sekret. Przyprawa. Chipsy trafiają do obrotowych bębnów albo systemów aplikacji, gdzie otrzymują mieszankę proszku rozprowadzaną po powierzchni. Ten proszek musi dotrzeć do płaskich stron, krawędzi i rogów, tworząc charakterystyczną warstwę, która zostaje na palcach. Powierzchnia chipsa, wciąż ciepła i z lekkimi śladami oleju, pomaga przyprawie się przykleić. Jeśli chips jest zbyt zimny, proszek nie trzyma się dobrze. Jeśli oleju jest za dużo, smak staje się ciężki. Jeśli przyprawy jest za mało, konsument zauważy to już przy pierwszym kęsie. Bęben przyprawiający działa jak kontrolowana lawina. Gdy się obraca, chipsy opadają, przewracają się i mieszają. Proszek jest podawany w wyliczonych punktach, a każdy ruch pomaga rozprowadzić smak bardziej równomiernie. Ale skąd wiadomo, że przy takiej prędkości wszystko jest w porządku? Właśnie tutaj wchodzi kontrola jakości. Próbki mogą sprawdzać kolor, teksturę, smak, wagę, wilgotność i poziom połamania. Czujniki oraz kamery mogą również wykrywać chipsy zbyt ciemne, zbyt jasne, zdeformowane albo odbiegające od standardu. Kolor mówi bardzo wiele. Blady chips może wskazywać na zbyt krótkie smażenie. Zbyt ciemny chips może oznaczać nadmiar temperatury albo czasu. Monitorowana jest także chrupkość, bo zależy od końcowej wilgotności, grubości masy, smażenia i chłodzenia. Kolejnym krytycznym punktem jest łamanie. Trójkątny kształt ma rogi, a rogi łatwo pękają, gdy proces traci równowagę. Jeśli masa była zbyt słaba, jeśli smażenie uczyniło chips kruchym, albo jeśli spadki na taśmie są zbyt mocne, paczka może dotrzeć pełna kawałków. Przed pakowaniem połamane, przypalone albo zdeformowane chipsy mogą zostać usunięte. Konsument widzi kolorową paczkę. Fabryka widzi rozmiar, wagę, kolor, chrupkość, smak i integralność. Jeśli podoba Ci się odkrywanie, jak wiele przemysłowej precyzji wymaga zwykła przekąska, zostaw polubienie pod tym filmem. To pomaga kanałowi Fabryki i Fakty pokazywać więcej kulis fabryk i procesów, które mało kto ogląda z bliska. Teraz rzeczywiście, Doritos mają już kształt, kolor, chrupkość i przyprawę. Ale wciąż trzeba ochronić to wszystko aż do sklepowej półki. I właśnie wtedy do gry wchodzą pakowarki, gaz wewnątrz paczek, kartony, palety i ostatnia podróż na rynek. Teraz, gdy Doritos mają już kształt, chrupkość, kolor i przyprawę, zostaje decydujący etap. Ochronić to wszystko aż do momentu, gdy trafi do konsumenta. Bo chips może wyjść ze smażenia idealny, ale nadal może się połamać, zwilgotnieć albo stracić aromat, jeśli opakowanie zawiedzie. Najpierw chipsy jadą taśmami do automatycznych wag. Te maszyny dzielą produkt na dokładne porcje, obliczając masę każdej paczki z dużą prędkością. To nie człowiek nakłada przekąski chochlą. To systemy łączą małe ilości chipsów, aż osiągną właściwą wagę, ograniczając nadmiar i zapobiegając niedoborom produktu. Potem Doritos wpadają do opakowań formowanych przez maszyny pionowe.
Folia rozwija się, przybiera kształt tuby, przyjmuje porcję chipsów i zostaje zgrzana w ułamkach sekundy. Opakowanie musi być wytrzymałe, lekkie i szczelnie zamknięte, bo działa jak pancerz przeciwko powietrzu, wilgoci, światłu i uderzeniom. A znasz tę pustą przestrzeń w paczce? No właśnie. Wiele osób uważa, że to tylko sztuczka, ale ona również pomaga chronić chipsy. W przekąskach paczka często otrzymuje gaz ochronny, zazwyczaj azot. Zmniejsza on obecność tlenu i lepiej zachowuje chrupkość oraz aromat. Poza tym ta wewnętrzna poduszka pomaga ograniczyć łamanie podczas transportu i układania paczek. Następnie paczki są grupowane w kartony, które trafiają na palety. Palety owija się folią, a całość wchodzi do logistyki dystrybucji. Ciężarówki przewożą produkt do centrów magazynowych, marketów, hurtowni i sklepów. Droga, która zaczęła się na polu kukurydzy, kończy się na półce, gdzie konsument widzi tylko kolorową paczkę. I właśnie dlatego ten proces robi takie wrażenie. Doritos to nie tylko kukurydza, olej i przyprawa. To rezultat rolnictwa na wielką skalę, zmechanizowanych zbiorów, gigantycznych silosów, mielenia, kontrolowanej masy, precyzyjnego krojenia, smażenia, nakładania smaku, zgrzewarek i logistyki. Każdy trójkąt niesie w sobie prawdziwą przemysłową podróż. A jedna z najbardziej imponujących ciekawostek jest taka, że trójkątny kształt pomaga rozpoznać produkt jeszcze przed pierwszym kęsem. Przemysł nie sprzedaje tylko smaku. Sprzedaje dźwięk, teksturę, kolor, zapach, kształt i pamięć. Dlatego, gdy ktoś otwiera paczkę, mózg już oczekuje tego chrupiącego trzasku i mocnej przyprawy na palcach. Napisz teraz w komentarzu, która część tego procesu najbardziej Cię zaskoczyła. Zbiór kukurydzy, silosy, wycinanie trójkątów, przyprawianie czy gaz wewnątrz paczki? Napisz też swoje miasto albo region, bo zawsze ciekawie jest zobaczyć, skąd ogląda nas społeczność Fabryki i Fakty. A jeśli spodobało Ci się odkrywanie, jak powstają Doritos, zasubskrybuj kanał Fabryki i Fakty. Tutaj pokazujemy kulisy fabryk, maszyn i procesów, które zamieniają zwykłe rzeczy w przemysłowe widowiska. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w naszym ostatnim odcinku. Już pojawia się na Twoim ekranie. Kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny ukryty sekret tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. Serdecznie Cię pozdrawiam, do zobaczenia tam.